Po zamachach 11 września na World Trade Center i Pentagon i nieudanej próbie negocjacji o wydanie głównego podejrzanego o te zamachy Osamy Bin Ladena, amerykańskie wojsko ruszyło na Afganistan wraz z armią koalicji. W 2001 roku dołączyła również Polska i o tym będziemy rozmawiać w tej części naszego serialu Grom tworzymy historię. Ola Schutenberg I Łukasz Jurans-Jurkowski. Zaczynamy czwarty panel. Po tragicznych wydarzeniach 11 września 2001 roku jednym z głównych zadań Gromu jest udział w misji w ramach sił sojuszniczych w Islamskim Państwie Afganistanu. Kryptonim operacji Enduring Freedom, czyli globalnej wojny z terroryzmem, odnosi się głównie do wojny w Afganistanie. Grom działa kolejno z baz w Bagram, Kandaharze i Gazni. Mierzy się nie tylko z talibskimi bojownikami, ale także z surowym, wysokogórskim klimatem. A z nami bohaterowie Afganistanu, a Puwal. Dzień dobry. Witam Cię, Arku, Motyl Witam wszystkich. i Maja. Dzień dobry. Panowie, no to w takim razie, co było najtrudniejszego? Wyjdźmy od tego, wspomniała Ola w tym materiale, że klimat. I myślę, że od tego klimatu chyba możemy rozpocząć, bo jednak skok względem Iraku dosyć drastyczny, szczególnie te różnice temperatur w dzień i w nocy. Afganistan to też góry. Różnice temperatur w dzień potrafiło być nawet, nie wiem, 40 kilka stopni, a w nocy temperatura potrafiła zejść do zera na przykład, ale czasami nawet poniżej zera, bo działaliśmy w różnych miesiącach, więc czasami było bardzo gorąco, a w nocy potrafiło być bardzo zimno. Jest to uciążliwe. Poza tym wilgotność jest też tutaj jakby wpływała na nas bardzo niekorzystnie. No i to były takie główne takie rzeczy, które dawały nam tam ostro w kości. Jak sobie z tym radziliście, Motyl? No bo też sprzęt musiał być jakoś do tego dopasowany, ale jak dopasować sprzęt do różnicy temperatury o wysokości 40 stopni Celsjusza? Znaczy w przeciągu paru lat, w czasie których pełniłem służbę w jednostce Grom, sprzęt się zmieniał całkowicie. Począwszy od munduru pierwszego, który wyszedł, do kolejnego, który stworzył nasz kolega Multicam. Były z innych materiałów, które ułatwiały oddychanie, żebyśmy się tak nie pocili. Poza tym ta pierwsza misja, w której ja uczestniczyłem w 2007 roku, Kandahar, więcej czasu spędzaliśmy na samochodzie. Dlatego, że zadania, które wtedy wykonywaliśmy, były inne niż w późniejszym czasie. Więc o tyle było fajnie, że na Ganie, jak ja siedziałem u góry na samochodzie, mogłem sobie po prostu założyć tylko koszulkę i jeździć, tak, na tym samochodzie, wytrzymywać te upały. Dodatkową rzeczą jeszcze, która miała wpływ, to była różnica wysokości, bo działaliśmy na różnych wysokościach. To był też kolejny czynnik, który miał na to wpływ, tak. Na jakich wysokościach, Maja, przyszło Ci się zmierzyć z afgańską rzeczywistością? To były wysokości na południe Afganistanu, od 500 metrów nad poziomem morza. I później już w prowincji Gazni najwyższa wysokość, na której byłem na operacji, to było 3200 metrów nad poziomem morza. Jak trudne to jest, aby przystosować się do takiego skoku warunków, no bo zmienia się absolutnie wszystko. Tak, na początku jest bardzo trudno. Oczywiście przed wyjazdem mieliśmy odpowiednie przygotowanie. Działaliśmy tutaj w naszych Tatrach. Ten czynnik taki sportowy, czyli aklimatyzacja, praca na wysokościach, trening na wyższych partiach górskich, żeby wytwarzać większą ilość krwinek, żeby później łatwiej tlen dostarczać do wszystkich komórek w organizmie, więc to później na pewno pomagało nam. Natomiast zawsze te pierwsze operacje, które robiliśmy po przyjeździe, to one były na pewno bardzo trudne. Zdarzało się, że właśnie podczas tej operacji, w której byliśmy na wysokości 3200 metrów nad poziomem morza, to wylądowaliśmy 400 metrów niżej i podejście ze sprzętem na taką wysokość w nocy, to jest to naprawdę extreme. Wasi koledzy powtarzali już w tych wcześniejszych odcinkach, że wy szkolicie się tak naprawdę w cięższych warunkach niż potem walczycie. Czy faktycznie tak było, że przyjeżdżacie do Afganistanu i okazuje się, że jest lżej niż na szkoleniach, Motyl? Czy jednak ta rzeczywistość potem okazuje się brutalna i jednak trudna do... Znaczy, rzeczywistość jest brutalna. Mówi o tym fakt, jak wysiadaliśmy z samolotu, gdzie nagle jest podmuch ciepła i kolega mówi: o, ale ciepło chyba od silników, po czym schodzimy na płytę i się okazuje, że dalej jest tak ciepło, więc ma to wszystko wpływ, tak? Przygotowaliśmy się, mówimy sobie zawsze, mamy taką zasadę: trenuj ciężko, walcz lekko, tak?
Im więcej potu, wiadomo. Więc przygotowaliśmy się naprawdę dosyć dobrze. Pamiętam, że Morskie Oko to po prostu było tak zwiedzone wchodzeniem do góry, na szczyty, zdobywanie i chodzenie tymi szlakami turystycznymi, że po prostu wydaje mi się, że jeżeli chodzi o wysokości, to korzystaliśmy z naszego rejonu tu w Polsce jak tylko najbardziej mogliśmy, tak? Czyli wykorzystywaliśmy te szczyty, które mogliśmy. Ogólnie fizycznie cały czas jesteśmy przygotowani, bo trenujemy w jednostce dosyć ciężko i to są różne dyscypliny, tak? Więc raczej nie ma tu osób, które nie są przygotowane. Tym bardziej, że mamy czas na to, żeby się przygotować. Ale wracając do mojego pytania, czy faktycznie jesteście przygotowani na wszystko, czy jednak zdarzają się momenty, które was zaskakują i się okazuje, że jest ciężej niż na tych przygotowaniach? Była taka jedna sytuacja, że zaraz po wylądowaniu w przeciągu tygodnia wyszło, że mamy do zrobienia jakąś tam robotę i nagle biegliśmy i się okazuje, że kolega mówi, kurde, no ty też nie masz tak prądu jak ja. Się okazuje, że ta aklimatyzacja nie trwała za długo wtedy w Afganistanie. Nie było na to czasu, bo akurat wyszła nam jakaś robota i wtedy było ciężko, tak? Bo jednak nie siedzimy tutaj cały czas na tej wysokości 2200 czy wyżej, tylko siedzieliśmy 2-3 tygodnie i zjeżdżaliśmy do niższych, tak, partii w Polsce, rejonów i tak dalej, więc no było ciężko, tak, więc nie zawsze mogliśmy zrobić 1 do 1, tak jakby to wyglądało w Afganistanie, ale staraliśmy się te warunki sobie przybliżyć, żeby było jak najbliżej tych warunków, które tam nas czekają. Mówimy o tych różnicach wysokości, o tych temperaturach, o tym wszystkim, co wiąże się z takim technicznym przygotowaniem do misji. Puwal, ja zapytam Ciebie inaczej. Co zrobiło na Tobie wrażenie względem jednak sporego skoku kulturowego między Polską a Afganistanem, kiedy już wylądowałeś, kiedy zobaczyłeś ludność cywilną, zobaczyłeś Afganistan? No właśnie teraz tak sobie pomyślałem o tym. No to jest kultury, jakby różnice kulturowe są olbrzymie. To jest zupełnie inny świat, inny. Po pierwsze, jak wyglądają tam takie stosunki międzyludzkie, na przykład między mężczyznami a kobietami. To jest zupełnie dla nas tutaj Europejczyków coś niespotykanego. Kobiety zakryte od góry do dołu. Tylko czasami widać było oczy. Tak naprawdę, jeżeli poruszali się samochodami mężczyźni, to te kobiety gdzieś były z tyłu na pace. W środku w samochodzie to zwykle albo syn był z ojcem, albo synowie z ojcem. Więc te różnice kulturowe są olbrzymie. Też potężna religijność tych ludzi. To też mi przykuło uwagę, dlatego że potrafią, no, jakby modlą się kilka razy dziennie i naprawdę dla nich religia jest bardzo ważna. To jest to, co w Afganistanie jest od wieków. Czyli jakby przywiązanie do religii. To jest bardzo mocno przykuwające uwagę. Maja, czy wy tak naprawdę, kiedy jesteście na takiej misji, jesteście w Afganistanie, macie swoje zadania do wykonania, czy wy obcujecie z tą miejscową ludnością, czy oni wiedzą w ogóle o waszym istnieniu, kim jesteście, skąd przyjechaliście? No raczej te zadania sił specjalnych związane są z bezpieczeństwem operacyjnym i najlepiej jest, jak nie wiedzą. Natomiast musieliśmy często korzystać z pomocy miejscowej ludności. Mieliśmy tłumaczy, którzy nam pomagali na operacjach. Mieliśmy też często spotkania z miejscowymi władzami, z miejscowym wywiadem, więc no, musieliśmy uczestniczyć często w takich jakby ich obrzędach kulturowych, na przykład zjedzenie wspólnego posiłku, gdzie to w ogóle zupełnie inaczej wygląda niż w Polsce. Motyle, to ja pójdę dalej z tym tematem. Czy było łatwo, czy wobec tych świeżych spraw związanych z zamachami na World Trade Center i Pentagon raczej ludność cywilna nie była do was i szczególnie do wojsk koalicji nastawiona zbyt przyjaźnie? No muszę powiedzieć, że było ciężko, tak, bo będąc w Kandaharze mieliśmy inny rodzaj misji. Zdobywanie właśnie ludzkich serc i umysłów. I bardzo dużo mieliśmy wyjazdów. Na tych wyjazdach spotykaliśmy się z ludnością cywilną. Pomagaliśmy im poprzez to, że dawaliśmy różnego rodzaju koce, poduszki, ubrania, buty. Dzieciom dawaliśmy jakieś zeszyty, długopisy. Dodatkowo mieliśmy takie spotkania, że nasi medycy, paramedycy robili tam wszystko, co mogli, żeby pomóc tym ludziom, tak? I w ten sposób zdobywaliśmy ich serca i głowy po to, żeby w jakiś sposób kiedyś w przyszłości można było ich wykorzystywać, tak? Bo
bo ta misja, która była, to było budowanie sobie bazy na przyszłość do zdobywania informacji o różnych celach, które będą się pojawiały. Skąd brać takie informacje? Najlepiej od ludności, tak? A żeby zdobywać takie informacje, muszą nam zaufać, więc w jaki sposób to trzeba budować? No, trzeba coś im dać na początku, żeby zdobyć te ich serca, żeby zobaczyli, że jesteśmy normalni w miarę, że też nam zależy na nich, więc w ten sposób to się odbywało. Przechodząc do sedna, to wydobywanie informacji potrzebne Wam było do czego? Jakie były Wasze główne zadania w Afganistanie? W Afganistanie działania jednostek specjalnych, sił specjalnych tak naprawdę nie są opisane, bo musimy być gotowi na przeprowadzenie jakiejkolwiek operacji, jakiegoś różnego rodzaju special reconnaissance, cokolwiek by nie było, to musieliśmy to zrobić. Po pierwsze, żeby uzyskać jakiś cel, czyli żeby złapać kogoś, trzeba budować jakąś siatkę informacyjną. Wtedy, jak my jeszcze pracowaliśmy w Kandaharze, nie mieliśmy takiego wsparcia z różnych służb informacyjnych i my to sami budowaliśmy. Więc to była całkiem inna misja niż ta, która była później w Gazni, tak? Różnice były bardzo duże. A w Gazie już właśnie te cele, mówisz cel, ale my mamy na myśli konkretne osoby. Jakie osoby? Osoby, które były poszukiwane, które zagrażały nam jako Polakom, bo wysadzali, dużo polskich żołnierzy zginęło, wysadzali drogi, nie zabierali ludziom cywilnym, którym my coś daliśmy, oni im to zabierali, przychodzili, tak? Czyli cały czas ta ludność cywilna była famszona, cały czas to, co my robiliśmy, to staraliśmy się zdobywać ich jakieś serca. Nie wiem, czy Państwo, widzowie wiedzą, że Polska w ogóle budowała tam szkoły, tak? Były szkoły, różnego rodzaju place zabaw dla dzieci i to wszystko było budowane tutaj. My jako Polska to zrobiliśmy, był nasz wkład finansowy w tę budowlę. Tylko doszło do takich sytuacji, że my wyjeżdżaliśmy z danego rejonu i nagle talibowie zakazywali dzieciom wchodzić i dla pokazania, że oni są mocni, po prostu była jakaś kara, ktoś ginął i tak dalej, więc ci ludzie nie korzystali z tych obiektów. Więc no, ciężko o tym wszystkim mówić. Porozmawiamy jeszcze o tym zagrożeniu minowym, o którym wspomniałeś, wyjeżdżając na misję, o tym owianej złą sławą ID-ków, ale tymczasem przenosimy się tradycyjnie do Tyluta i jego sprzętu. Zobaczmy, co zrobić, co wam przyjemność. Jak ubrany był żołnierz i w co wyposażony na misji w Afganistanie? Misja w Afganistanie to chyba najszersze spektrum zadań, które wykonywaliśmy, bo tak jak już chłopaki tam wspomnieli, były to patrole samochodowe, czasami po tygodniu, więc inaczej byliśmy ubrani jeżdżąc po pustyni Kandaharu. Również to było zdobywanie compoundów, gdzie też byliśmy inaczej ubrani i również były to misje tak zwane taktyka zielona, czyli prowadzenie obserwacji, więc tutaj mamy jakby strój, który jest przygotowany do misji, do akcji bezpośrednich, tak, w różnego rodzaju compoundach. Mamy tu karabinek, oczywiście celownik laserowy, latarka, celownik holograficzny. Używaliśmy hełmów, na hełmach były noktowizory, tak? Radio oczywiście z odkrytą słuchawką, nie używaliśmy tych słuchawek aktywnych, dlatego że żeby dojść do takiego compoundu musieliśmy czasami pokonać 7 km na piechotę w całym tym sprzęcie, dlatego że przerzut był śmigłowcami i lądowanie śmigłowcami przy obiekcie od razu wzbudza podejrzenia, wszyscy się budzą, są gotowi do walki. My przechodząc te 7 km po prostu idziemy cicho. Jedno tu zwraca moją uwagę, to zdecydowanie więcej amunicji na sobie. Tak, i tutaj musimy jeszcze dodać, że na przykład jak działaliśmy w Iraku, mieliśmy wsparcie w postaci pojazdów i na pojazdach była broń ciężka. Tutaj nie mieliśmy tego wsparcia, musieliśmy zabierać również karabiny maszynowe i taki karabin Minimi, cały z amunicją to jest 18 kg. I to trzeba było nieść przez 7, czasem 4 kilometry. I to zależy kto jakie miał zadanie. Przeważnie 10-12 magazynków, to było takie minimum. Do tego musieliśmy mieć sprzęt wyłomowy, czyli młoty. Do tego były drabiny i takie drabiny miały od 3, czasem do 6 metrów, bo tak wysokie były mury. Nie używaliśmy czasami też nakolanników. Oczywiście woda, camelbacki, tak, sama woda to jest już około 3-4 kg.
do tego apteczka, cały sprzęt, który był potrzebny czasami do fotografowania całego tego sprzętu, który znaleźliśmy, robienia dokumentacji fotograficznej, radiostacje, duże radiostacje, ponieważ działaliśmy w terenie, gdzie łączność czasami zanikała. Na małych radiostacjach nie byliśmy w stanie się połączyć z dowództwem. Jeżeli wykonywaliśmy zadania z taktyki zielonej, zabieraliśmy wszystko w plecaku i w takim plecaku również była woda. Oporządzenie całe plus jeszcze ten plecak? Tak, tylko troszeczkę to inaczej wyglądało, ponieważ rezygnowaliśmy jakby świadomie z kamizelki z płytami balistycznymi, ponieważ jak kiedyś musieliśmy dokonać przerzutu śmigłowcami i stanąłem w całym sprzęcie, to wyszło 135 kg, a ważyłem wtedy 75. Niewiarygodne. A jeszcze jakby przyszło kogoś dźwignąć z Tak, zespołu? no właśnie, jeżeli doszłoby na przykład do jakiegoś nieszczęścia, musielibyśmy kogoś transportować i tak dalej, no to nie możemy zostawić jakby dla przeciwnika, musieliśmy to też dźwigać, więc jego sprzęt musieli nieść koledzy. No widzę granatnik i muszę o niego zapytać. No tak, Co on tu robi? tak, jest to granatnik termobaryczny RPG-75, tak, czeska konstrukcja. Wcześniej używaliśmy granatników AT-4, jest to amerykański granatnik, prawie raz cięższy niż ten ma 3,2 kg. Potrzebowaliśmy też broni termobarycznej, która się doskonale nadaje do tego, żeby można było walczyć z przeciwnikiem w jaskiniach. Tak? Jest to bomba próżniowa i po prostu doskonale się nadaje. Można strzelać w pomieszczeniach. Ściana 2 metry i spokojnie możemy strzelać z pomieszczenia. Dosyć prosty w obsłudze. Niezaładowany, rozumiem. Chyba nie. Jest ryzyko, jest zabawa, także Nie, śmiało. jest to atrapa. Czasami nam się zacina, więc teraz chwila prawdy. O, wyszło, tak? Mamy odbezpieczony granatnik, przyciskamy, przesuwamy. Bum. Zasięg tego granatnika to 300 metrów. Tak? Głowica kumulacyjna przebija 300 mm, pancerz. Mamy jeszcze głowicę kumulacyjno-termobaryczną, tam jest 150 mm przebijalności. Wegner w poprzednim osprzęcie wspominał, jak ważną funkcję pełnią buty. I ja bym chciał do tego nawiązać, bo mam wrażenie, że przy takich temperaturach i nie wiem, przede wszystkim tych górach w Afganistanie, no to chyba jeden z najważniejszych przyrządów w całym osprzęcie. Buty są ważne, ale musisz też wiedzieć, że to są wojskowe buty amerykańskie. Bardzo często używaliśmy butów trekkingowych, cywilnych, ponieważ są lepsze. A jak często trzeba było takie buty zmieniać? Wiesz co, miałem buty lowy, takie typowo pustynne. Po jednej misji nie nadawały się do użytku, były kompletnie starte podeszwy. Tak? Afganistan to kamienie i dosyć ostre. No jest to czasami krajobraz księżycowy, więc chodząc po górach w tym całym sprzęcie po prostu bardzo szybko się nam zużywały. A tak z twojego doświadczenia, z tego całego sprzętu, jakbyś miał jedną rzecz zostawić w bazie, aby nie dźwigać na plecach, to co by to było? Wiesz co, to nie jest tak. Jeżeli coś jest potrzebne, bierzesz to na siebie i niesiesz. Staraliśmy się to rozłożyć tak na wszystkich, żeby każdy równą część tego sprzętu nosił, ale nie ma czegoś takiego, że jeżeli jest nam potrzebny młot, jest za ciężko, to go zostawiam. Nie, musimy go wziąć na siebie i to wszystko dźwigać. I to jest absolutnie najlepsza puenta. Kim są żołnierze Groma? Wracamy w takim razie do naszych gości. Dzięki tylu, do zobaczenia. Domyślam się, że w Kandaharze akurat do tych misji, kiedy spotykaliście dzieci, miejscową ludność, to nie szliście w takim osprzęcie. Gdzie on był wykorzystywany? Czy to już jest właśnie Gazi, Kuwal? Gazni, ale i Kandahar jak najbardziej. Ten sprzęt cały czas nam towarzyszył. Od samego początku wyjazdu poza bramę naszej bazy do powrotu cały czas ten sprzęt był na samochodzie. Nasze samochody w tamtym czasie wyglądały jak fortece. Tam było wszystko. Tam były granatniki, moździerze, mnóstwo amunicji, woda, jedzenie, paliwo dodatkowe, ponieważ wyjeżdżaliśmy czasami nawet na 6 dni w teren wroga, więc to musieliśmy być samowystarczalni pod każdym względem. Ale rozmawiając z dziećmi chyba tak nie wyglądaliście, Maja. No to szczerze mówiąc dla mnie to było zawsze trudne, bo jeżeli mieliśmy jakąś operację, której celem było zatrzymanie kogoś,
No, zwykle to się odbywało nocą, no i w tym domu właśnie były również rodziny, były dzieci, więc no stosowaliśmy jakby taką taktykę, że po już w momencie, kiedy mieliśmy kontrolę nad obiektem i nad naszym celem, staraliśmy się rodzinę uspokajać, więc często zabieraliśmy jakieś zabawki dla dzieci na tyle, na ile to było możliwe w tej sytuacji, żeby po prostu te dzieci uspokoić. A da się rozgraniczyć to emocjonalnie, kiedy właśnie wchodzicie wyjąć pana domu i macie przed sobą, wiesz, cel do wykonania, ale jednak no, te emocje ludzkie cały czas gdzieś towarzyszą. Da się to rozgraniczyć? Znaczy pewnie na początku to jest tak, że jednak ta pierwsza misja, no to może tak być, że te emocje są troszeczkę większe, natomiast jeżeli tych operacji się robi naprawdę bardzo dużo, no to później no, nie można powiedzieć, że to jest rutynowo, bo rutyna jednak zabija we wszystkim. Natomiast no, troszeczkę te emocje można bardziej kontrolować. No, to były operacje. Fajnie było w Afganistanie dla nas, jeśli chodzi o zbieranie doświadczenia, że my tak naprawdę przerobiliśmy wszystkie rodzaje operacji, jakie tylko siły specjalne mogą robić. Czyli tak jak już tutaj Krzysiek wspominał, te wyjazdy poza bazę 5 dni, 6, nawet często dłużej. Czyli ten Special Reconnaissance, rozpoznanie specjalne, poprzez akcje bezpośrednie, skończywszy na operacjach odbijania zakładników. Więc to były naprawdę ogromne doświadczenie przez te wszystkie misje, które zebraliśmy. Z tego emocjonalnego punktu widzenia, Motyl, czy był jakiś taki moment najtrudniejszy dla Ciebie, który do dziś dnia masz przed oczami? Mogę powiedzieć, że na każdej misji było jakieś zdarzenie, które wpłynęło na przykład, jak zginął polski żołnierz czy nasz kolega, no to emocjonalnie dosyć mocno do tego podchodziliśmy, tak? Zwłaszcza jak ktoś ginie. Jeżeli chodzi o przeszukiwanie tych pomieszczeń, no to trzeba było nieźle uważać, bo tam jest taka kultura, że oni wszyscy śpią na podłodze. Nieraz dziecko się okazywało, że jest między nogami, trzeba było uważać, jak się staje, więc staraliśmy się to kontrolować i też te dzieci odseparowywać, tak jak mówił wcześniej Maja, dawaliśmy im cukierki, co tylko mogliśmy, tak? Więc żeby to wszystko tak opanować i te emocje, bo najgorsze to jest raczej dzieci wpadają w płacz, lament, jakiś szał, różne były sytuacje. Emocje towarzyszyły nam zawsze, tak? Były misje łatwe, trudne. Była misja też, w której byłem ranny. Może dla mnie to była najgorsza misja, a może nie, bo okazuje się, że 2 razy też mój samochód przejechał po Idiku, akurat mnie nie wysadziło, ale moich kolegów z tyłu wysadziło i też jak się odwróciłem, to tylko zobaczyłem, że koło jest u góry. Więc tych takich sytuacji naprawdę było dosyć sporo, mogę powiedzieć, tak? Była sytuacja, prawdopodobnie to od czasów II wojny światowej był pierwszy spalony samochód bojowy, bo mieliśmy kontakt i samochód niestety już Hammer nie nadawał się do jazdy i mój kolega z sekcji go po prostu spalił, tak, stopił go, więc były naprawdę sytuacje ekstremalne, wręcz bym powiedział, tak. Tylko dzięki temu, że mamy jako selekcję, jesteśmy przygotowani, mamy wsparcie od kolegów, bo tam, gdzie ja byłem ranny, to akurat cała ekipa wchodziła, więc to jest fajne, że ja wiem, że moi koledzy są za mną i mogę na nich liczyć. No nie wygląda to dobrze, Motyle, bo obserwujemy właśnie tę twoją ranę. Rozumiem, że ze zdrowiem już jest wszystko w porządku. Jak najbardziej. Ja wiem, że jesteś aktywnym sportowcem i nie takie rzeczy robisz, więc ja o tym Właśnie wiem. myślę, że ten sport uratował, bo były opcje, lekarze mówili, że może nogę uciąć, a jednak poprzez ten sport jakoś się udało to szybko wrócić do To formy. była rana postrzałowa, prawda? Tak, zgadza się. To była akurat na zdjęciu jest rana wylotowa. Z przodu była troszeczkę mniejsza dziura. Tak naprawdę dostałem trzy pociski. Jeden w nogę, w bok radio i w płytę, bo akurat tutaj kolega wcześniej tylu wspominał, że na niektórych operacjach nie zabieraliśmy płyt bocznych, ale jeżeli chodzi o operację Hostage Rescue i Direct Action, to ja po prostu brałem full wypas, jeżeli chodzi o płyty, czyli 2 płyty, przód, tył plus boki, tak? I się okazuje, że ta płyta uratowała mi życie. Puwala, w takich sytuacjach pojawia się jakiś moment zwątpienia? Kiedy widzisz, jak ginie kolega, kiedy widzisz, że kolega jest ranny? Ja byłem świadkiem i uczestniczyłem w takiej operacji, gdzie weszliśmy w zasadzkę bardzo dobrze przygotowaną.
ponieważ z informacji jakby wywiadowczych wiedzieliśmy, że mamy uwolnić zakładnika, generalnie kilku. No i okazało się później już po całej operacji, że to była zasadzka na nas bardzo dobrze przygotowana, którą żeśmy tak naprawdę weszli w nią. I tak jak Motyl powiedział, dzięki naszemu wyszkoleniu, procedurom, ale i też żołnierskiemu szczęściu pewnie, wyszliśmy z niej, no tylko tam kilku chłopaków było jakoś lekko rannych, a tak naprawdę przeżyliśmy. Wybuchł kompont cały, czyli to całe zabudowanie, do którego weszliśmy, a ten cały wybuch był tak wysoki, dym, kurz, że piloci śmigłowca, którzy jakby ubezpieczali nas z powietrza, myśleli, że tylko po ciała wrócą, więc to było naprawdę takie dosyć mocne. Okazało się, że zawsze w takiej sytuacji spodziewamy się drugiego ataku, bo to był pierwszy, który miał nas wszystkich tam, co byli w środku, zniszczyć. Ale jeżeli się to nie uda, to zwykle jest drugi atak. Albo kontakt ogniowy, albo kolejne po prostu kolejne wybuchy, tak, fazy zasadzki. Okazało się, że nie było nic później już, no i śmigłowce nas podebrały i wróciliśmy do bazy. No, to była taka akcja, którą pewnie zapamiętam do końca życia, bo to był 25 maja 2010 roku. Więc to takie rzeczy się zdarzają. Tutaj już mówił Motyl i pewnie Arek też by wiele powiedział właśnie o takich akcjach bojowych. To ryzyko na wojnie jest gdzieś tam wkalkulowane w wasz zawód, też żeby gdzieś pokazać, że ono faktycznie występuje. Już Bisu był już w innych odcinkach, jest ponownie z nami. Koledzy powiedzieli o tych różnych sytuacjach bardzo ryzykownych, sytuacjach z zagrożeniem życia. No i też były sytuacje, kiedy po prostu Polacy w Afganistanie ginęli. Mamy tutaj takie elementy, między innymi Hammera. Tak. Co zostało po Hammerze? Zostało więcej, ale to jest lampa, która na skutek wybuchu i ostrzału została z maski tego samochodu oderwana. Także widzicie Państwo, jak ona jest poszarpana. Mamy też hełm Obscor ze śladem po trafieniu pociskiem. Natomiast jest to bardzo wytrzymała konstrukcja, jest to najnowocześniejsze materiały kewlarowe i ten akurat pocisk to jest prawdopodobnie kałach 7,62 mm. No nie przeszedł na wylot, więc operator uratował głowę. Są to jedne z elementów resztki pocisku, tak artyleryjskiego, prawdopodobnie to jest moździerz, pocisku moździerzowego. Tego typu żelastwa w Afganistanie jest bardzo dużo. Jest bardzo dużo jeszcze pozostałości po wojnie sowiecko-afgańskiej. Takich resztek materiałów wybuchowych, niewybuchów, czy gotowych materiałów albo improwizowanych bomb żołnierze Gromu znaleźli bardzo dużo, bo to też było jednym z zadań operatorów, aby lokalizować składy materiałów wybuchowych, wysadzać je w powietrze, co pozwalało przetrwać żołnierzom sił konwencjonalnych, którzy na co dzień wykonywali patrole i na których najczęściej talibowie wykonywali zasadzki. Wy o tych sytuacjach zagrożenia życia, o tych, w których de facto twoi koledzy, którzy przed chwilą o tym mówili w studio, ledwo uszli z życiem, było to zagrożenie bardzo duże, mówicie w sposób bardzo spokojny. Z czego to wynika? Ja myślę, że wielokrotnie zostało tutaj podkreślane, wynika to z treningu. Trening jest zdecydowanie realniejszy. Ćwiczenia nieraz są realniejsze i groźniejsze niż operacje bojowe, które przeprowadzamy. Wiadomo, że w trakcie ćwiczeń nie strzelamy do siebie tą ostrą amunicją, więc mamy szansę, aby przetrwać, ale sytuacje ekstremalne, do jakich doprowadzamy żołnierzy, są naprawdę bardzo, bardzo trudne. No i niestety w jednostce trenowaliśmy bardzo dużo i zdarzały się wypadki śmiertelne. Tak, gdzie w trakcie szkoleń bojowych, w trakcie szkoleń spadochronowych czy nurkowych zginęło nam 3 żołnierzy. W operacjach bojowych przez te 30 lat, kilkaset operacji, jeśli nie więcej, zginął 1 żołnierz. To dobry rezultat wbrew pozorom. Zawsze to jest wielka, ogromna szkoda, gdy ginie przyjaciel, to nie jest dla nas numer. To jest kolega, z którym żyjemy, z którym wspólnie ćwiczymy, jemy, którego rodzinę znamy i to jest ogromna strata.
Ale biorąc się za wykonywanie tej roboty, takiej pracy, wy gdzieś to ryzyko, że któregoś dnia ktoś z was może zginąć, musicie mieć wkalkulowane. Więc z czego to wynika, że wy tak spokojnie o tym mówicie? Z jakichś innych cech charakterologicznych? Czy Te to ma cechy jakieś inne podłoże? na pewno są ujmowane w trakcie doboru i selekcji, także jest pewien profil stworzony. Dlatego są też robione badania psychologiczne, aby odrzucić chociażby wariatów, którzy się nie boją. Więc każdy z nas się boi, ale to nie jest strach, który paraliżuje w działaniu, tylko to jest strach, który ma nas zmotywować do lepszego działania. Widzimy wtedy więcej, czujemy więcej i nasze ciało jest zmobilizowane do wielkiego wysiłku, aby przetrwać i wykonać skutecznie operację. Nawal bardzo często powtarza, że to jest taka praca, że tak naprawdę więcej ludzi ginie w Polsce na drogach niż w tej waszej robocie. Jak ty do tego podchodzisz? Tak, to prawda. To tak jak w spadochroniarstwie, który uważamy za ekstremalny sport, ale wbrew pozorom wypadkowość w spadochroniarstwie jest bardzo niska. Urazowość też jest niska. Wypadków śmiertelnych w porównaniu do innych dziedzin sportu, czy do tych właśnie komunikacyjnych zdarzeń jest bardzo mało. Tak samo u nas. Istotne też jest, że żołnierz wojsk specjalnych, żołnierz gromu jest myśliwym. To my wybieramy czas i miejsce akcji, kiedy uderzymy, jak uderzymy i tak dalej. To my zakładamy zasadzki na przeciwnika, my polujemy na niego, więc daje nam to automatycznie przewagę. Sytuacja, o której Puwal mówił, była odwrotna. Po raz pierwszy talibowie wciągnęli nas taką swoją grą operacyjną w zasadzkę, ale wytrenowanie i ten gdzieś 10. zmysł pozwolił żołnierzom wyjść z tego w całości. Powiedziałeś o tej drugiej stronie, bo to jest nie tylko zagrożenie waszego życia, ale wy także strzelacie do kogoś. I jak sobie z tym radzicie, że jednak giną ludzie w akcjach, w których wy bierzecie udział? Dla nas, zresztą to jest jeden z kanonów wojny, odhumanizować niestety tą postać, która biega z karabinem i staje naprzeciwko i do nas strzela. Gdybyśmy w nim widzieli człowieka, to być może byłby element zawahania. Nie, dla nas to jest przeciwnik, który do nas mierzy. To jest figura, którą musimy jak najszybciej zlikwidować. Nie myślimy o tym, że to jest człowiek, któremu zrobimy krzywdę swoim działaniem. Nie. Jeżeli stwarza zagrożenie, ma broń w ręku, a jednym z podstawowych zadań w trakcie szkolenia operatorów jednostki GROM jest patrzenie na ręce. Jeżeli jesteś uzbrojony, to giniesz. Bisu, jeden z weteranów GRON-u, który pokazuje, że nie tylko ta sfera fizyczna, ale także mentalna na misjach jest bardzo ważna i myślę, że wrócimy do tego także przy naszym stole. Juras, słucham. Wracamy panowie, tylko zanim pójdę dalej z kolejnymi pytaniami. Słuchając was przed tym jeszcze występem Terasoli i Bisa, opowiadanie o tym sprzęcie, o tym strzelaniu się wzajemnym i tak dalej, dla mnie to brzmi surrealistycznie, mimo że ja jestem z rodziny wojskowej i gdzieś te militaria są mi bardzo, bardzo bliskie z dziada, pradziada. Dla mnie to jest film, dla mnie to jest gra wideo, a dla was to jest życie. Wy postrzegacie to jakoś inaczej. Wy czujecie, że często przez społeczeństwo jako żołnierze, szczególnie tak elitarne jednostki jak GROM, jesteście postrzegani inaczej? Motyl? Znaczy, mi się wydaje, że jestem normalnym człowiekiem, że wszyscy, którzy mają ze mną kontakt, traktują mnie jako normalnego Ale człowieka. ja też wtrącę, bo my się poznaliśmy na macie, trenując zgadza wspólnie. się. Ja nie wiedziałem, że ty brałeś udział i że jesteś żołnierzem jednostki GROM. Ja to nie wiedziałem i dla mnie jesteś normalnym gościem. Dlatego my dosyć często nie mówimy, ja nie chodzę, nie chwalę się, że słuchaj, ja pracowałem w GROM-ie, ja jestem żołnierzem GROM-u, raczej jesteśmy skryci, tak? Nie potrzeba mi jakiejś tam reklamy, jestem jaki jestem, tak? Każdy z nas myśli, zachowuje się, ma odruchy, ma uczucia, tak? Jeżeli chodzi o to, co mówił tutaj dowódca akurat o tym widzę ręce, my mamy chwilę na podjęcie decyzji, tak? Albo on, albo ja. W moim wypadku, w którym byłem ranny, ja nie myślałem nigdy, że mogę zginąć na misji. Bo jeżeli ja bym tak myślał, to ja podejrzewam, żebym po prostu może psychicznie się załamał. Ja nie myślę w ten sposób, że mogę zginąć. Ja po prostu jestem nauczony, pracowaliśmy tyle lat, żeby złapać jakieś odruchy, rozpoznałem cel, no trudno, jest walka i lepszy wygra, tak? No tu trzeba być po prostu świadomym, jak się wyjeżdża na misję. Wyjeżdżając na misję, podejrzewam, że jestem innym człowiekiem niż będąc w Polsce z rodziną. Waszymi głównymi celami w Afganistanie byli talibowie, czyli kto?
Tak szczerze mówiąc, to dla mnie przez te lata, które ogólnie spędziłem w Afganistanie, około 2 lat, dla mnie i myślę, że dla moich kolegów też, trudno było zdefiniować tam przeciwnika, dlatego że oczywiście w mojej ocenie były tam 4 grupy. Pierwsza grupa to talibowie, którzy rzeczywiście walczyli o wpływy w tym rejonie. Druga grupa to były jakieś siatki terrorystyczne rzeczywiście finansowane z zewnątrz po to, żeby walczyć z wojskami koalicji. Były również jakieś grupy przestępcze, które prowadziły swoją działalność w celach zarobkowych. To były plantacje narkotykowe. Ale była też taka grupa, która po prostu walczyła z pokolenia na pokolenie, czyli strzelał do nas syn dlatego, że jego ojciec walczył, ojciec strzelał wcześniej dlatego, że jego ojciec walczył. I to po prostu w mojej ocenie były takie 4 grupy, więc jeżeli mieliśmy jakiś sprecyzowany cel i wiedzieliśmy, kto to jest, z jakiej grupy, to można było to jakby zdefiniować. Natomiast ogólnie takie przypadkowe kontakty ogniowe, które mieliśmy, to my często nie wiedzieliśmy tak naprawdę, z kim walczymy, z kim się strzelamy. A jadąc do Afganistanu, byliście szkoleni, byliście briefowani względem tego, co wydarzyło się podczas tego zbrojnego konfliktu ZSRR z Afganistanem, bo Rosjanom nie poszło za dobrze w górach Afganu. Afgańczycy mają wielosetletnie tradycje walki, więc to jest bardzo trudny przeciwnik. Do tego dochodzi właśnie teren, klimat, to wszystko razem jest naprawdę ekstremalnie trudne. Ja osobiście czytałem wcześniej, oglądałem jakieś filmy, które opowiadały o wojnie właśnie rosyjsko-afgańskiej i wiedziałem, że z mudżahedinami nie było zabawy i oni naprawdę byli bardzo trudnym przeciwnikiem. I spodziewałem się tego samego, jak my pojedziemy. Właśnie jeszcze wracając do tej misji z 2007 roku, gdzie przebywaliśmy w terenie właśnie w terenie wroga. Tam właśnie czasami jak siedziałem na ganie w nocy i pilnowałem sektoru, powiedzmy, to tak sobie wyobrażałem, że jeżeli by coś się stało, no to tylko my tutaj, ganerzy dookoła, jesteśmy odpowiedzialni, żeby jak najszybciej poderwać wszystkich do walki. I muszę Państwu powiedzieć, że jak wyglądało w ogóle nasze bytowanie w takim miejscu, gdzie się przebywa w terenie wroga. Zawsze jedna osoba była na ganie, w takim powiedzmy ronie, który zajmowaliśmy do przebytowania nocy. Czy możemy wytłumaczyć to pojęcie naganie? O właśnie, to jest główny karabin maszynowy. Ja akurat wtedy miałem granatnik na swoim Hammerze zamontowany, ale nie wiem, Motyl też miałeś granatnik. też To były miałem 2 granatniki, które były wtedy Tak, ja miałem automatycznie na naszym MK19, stanie. Tak. ale były też karabiny maszynowe 12,7, ciężkie karabiny maszynowe. I wyobraźcie sobie Państwo, że ta jedna osoba pilnuje w nocy, ma do dyspozycji termowizję, noktowizję, reszta śpi w pełnym oporządzeniu praktycznie, zaraz za samochodem na takich rozkładanych łóżkach i żeby zmienić się na tym tak zwanym ganie, był przywiązany sznurek do osoby na palec. I budzenie polegało na tym, że ten gunner pociągał za ten sznurek, ten palec po prostu podskakiwał tej osobie, która tam spała i jak ten się budził, to przekładał następnemu i tak następnemu. A rozumiem, że Chodziło- nikt nie miał jakiegoś specjalnie głębokiego snu, aby trzeba było go tam szarpać. Znaczy chodziło o to, żeby nie było widać ruchu w nocy, gdzie my jesteśmy, tak? Bo sam wspomniałeś o ZSRR i wiadomo, że nie jedna kompania zaginęła. Więc jeżeli wszyscy byśmy poszli spać, no to nie wiadomo, czy byśmy się budzili, czy w ogóle do dnia dzisiejszego by nas to znalazł. Więc przyjęliśmy taki system właśnie, że ganerzy, ale dodatkowo snajperzy mieli jeszcze mocniejszą termowizję o bardzo dalekim zasięgu i oni nas wspierali jeszcze w tym, gdzie ktoś spał, tak? Tym bardziej, tak jak wspomniał Krzysiek, jechaliśmy nieraz po 5 dni i ciężko jest jechać w ciągu dnia, nie spać nocy i tak 5 dni. I dodatkowo nieraz przychodziły te kontakty ogniowe, gdzie dodatkowy stres był, tak, ale to od razu wracaliśmy do bazy, więc trzeba było sobie jakoś samemu tam radzić, więc dzieliliśmy sobie nockę, kto ile może spać i tak spaliśmy. Skoro było powiedzmy 20 samochodów, 10, to na każdym samochodzie jeden gunner zawsze stał. Zależy ile było tych samochodów i tak dalej. No i tak się ubezpieczaliśmy 360, czyli wszystko dookoła, żeby było zabezpieczone, tak? I to my sobie wybieraliśmy miejsce, gdzie będzie nam najlepiej, gdzie będziemy najlepiej przygotowani, jakby w nocy coś
się wydarzyło. A więc w terenie ta czujność musiała być zachowana 24 godziny na dobę, a w zasadzie w każdej sekundzie. A jak wyglądało wasze życie w bazie? Czy tam mogliście się poczuć choć odrobinę bezpieczniej i odetchnąć? No oczywiście w bazie było bezpieczniej. No baza oczywiście jest chroniona przez odpowiednie siły. Natomiast bardzo często się zdarzało, że bazy były ostrzeliwane i to niezależnie czy to był dzień, czy to była noc. Na różnych zmianach bywało różnie. Ja mogę powiedzieć, że no w Gazni czy w Kandaharze, w Gazni przeżyłem na moich zmianach parę ostrzałów, natomiast na Ironie ostatnia moja misja, gdzie byłem w charakterze oficera łącznikowego w Bagram. W Gazni nie było tyle ostrzałów, natomiast w Bagram przeżyłem no kilkadziesiąt tych ostrzałów, więc to takie dla mnie było trochę dziwne, bo już nie byłem z moimi kolegami tam, z którymi wcześniej wyjeżdżałem na operację jako szturmowiec. Natomiast tutaj, gdzie byłem przy dowództwie wschodnim w Bagram, było to dla mnie takie trochę dziwne, że aż akurat tam, w tym miejscu było tyle ostrzałów bazy. Widzę, że zameldowany jest już na miejscu nasz gość. Zmienimy troszeczkę temat, zejdziemy z Afganistanu i z tych detali misji, tego wszystkiego, co dzieje się w bazie i poza nią, bo będziemy chcieli porozmawiać trochę o sporcie. A jeżeli mówimy o sporcie, no to chyba nie ma dyscypliny sportu, która gdzieś bliżej leży wojska, a specjalnie elitarnych jednostek takich jak GROM, jak sporty walki. A jak sporty walki żołnierze, to tylko Tomasz Drwal. Witam cię serdecznie. Witam. Cieszę się, że znalazłeś się chwilę, aby do nas przyjechać, no bo mam wrażenie, że w polskim MMA nikt więcej nie powie o współpracy z armią niż Tomasz Drwal, także szybciutko mów o swoich doświadczeniach. Znaczy, moje doświadczenia są takie, że po pierwsze projekt Wojownik, Centrum Weterana, pułkownik Szczepan Głuszczak, tutaj brat Motyla, Tomek Dębiński, który mocno angażuje się też i w ten projekt i w różne inne. Również Akademia Wojsk Lądowych w Wrocławiu, gdzie już od 6 lat praktycznie organizowane są mistrzostwa walki w bliskim kontakcie. Tutaj trzeba czoła uchylić Majerowi Kuprianczykowi, więc wojsko generalnie zaczyna dostrzegać walory ze sportu walki, zmieszanych sportów walki, bo tak jak tutaj miałem okazję porozmawiać z ludźmi, którzy tworzą tą jednostkę i tak dalej, że w tym wszystkim to jest jak gdyby początek też przygody, bo ja sam widzę po klubie, że dużo ludzi też i dostało się do różnych jednostek, bo to wszystko kręci się jak gdyby wokół tego zróżnicowanego środowiska, czyli sporty walki, bieganie, siłownia, cała gama sprawności fizycznej, która no, bez wątpienia jest potrzebna, jest taką bazą chyba do tego, żeby zacząć przygodę w takiej jednostce specjalnej jak GROM. Wspomniałeś o projekcie Wojownik. To projekt, aby aktywować weteranów nie tylko jednostek specjalnych, ale w ogóle żołnierzy szczególnie po misjach. Trzykrotnie brałeś, aż trzykrotnie udział w tym projekcie. Co jest takiego, że przyciąga cię, aby popracować z tymi ludźmi? Ja zawsze byłem gdzieś blisko wojska, nigdy nie udało mi się tam dostać, ponieważ błędna diagnoza lekarska mnie wykluczyła na okres... B? Nie, raczej generalnie lekarz się pomylił, bo stwierdził, że nie mogę zawodowo sportu uprawiać, co jest... No po 15 latach mogę powiedzieć, że chyba się mylił. Natomiast fajnie jest to, że ja też strzelam, trochę się interesuję i wojskiem, militariami. I tak jak mówię, ten sport i ci wszyscy ludzie, którzy są na macie i tak dalej, to w zasadzie jesteśmy w pewien sposób jakimiś wojownikami, chociaż uważam, że i tak żołnierze, którzy jadą na misję, to są wojownicy pierwszej klasy, bo po prostu stawiają wszystko. My się bawimy po prostu z powodu tam, że ktoś tam czasami dostanie w głowę, to też żadna jakaś tam rewelacja. Jakże bliska mi ideologia. Podpisuję się pod tym 100%. Także dla mnie żołnierz, jeżeli chodzi o wojowniczość, to jest top topów. Natomiast ci ludzie, no oni też potrzebują jak gdyby odreagowania, wspólnoty i tak dalej. I myślę, że ten bliski kontakt, ta walka to jest właśnie to, czego oni szukają. Pat Tillman, taki amerykański sportowiec związany z futbolem amerykańskim, w 2004 roku rzucił futbol, stwierdził, że wstępuje w szeregi armii i jedzie na misję
za granicę, bronić granic Stanów Zjednoczonych i wolności. Nie miałeś takich ambicji, aby na pewnym etapie gdzieś zainspirowany może legendą Gromu rzucić wszystko i pójść na selekcję? Chyba bym się nie załapał z racji wieku, to po pierwsze, a po drugie, też już przez lata jak gdyby wyrabiasz swój jak gdyby pogląd na pewne sprawy i ja myślę, że to jest dobry okres, jak człowiek jednak jest przed rodziną, przed karierą i tak dalej i jednak te 20 czy 25 lat to jest ten okres, kiedy powinno się wstopywać. Jeszcze patrząc, że... Jeżeli zajdzie taka potrzeba, ja sejf w domu mam, tam jest wszystko przygotowane, także jestem gotowy. Ja też mam sobie w domu i też jestem gotowy. Także cieszy ta bliska ideologia. Tomek, dziękuję Ci bardzo w takim razie. Życzymy kolejnych projektów Wojownik i kolejnego spotkania z armią i obyśmy się nigdy nie musieli z tym sejfem zabierać za granicę. Chcesz mieć pokój, szykuj się na Szykuj wojnę. się do wojny. Dziękuję bardzo. Dzięki. Wracamy do naszych gości. Panowie, czy na misjach podczas życia w bazie był czas na chwilę wytchnienia i właśnie na sport? Bo wy przecież też lubicie wszyscy sport. Motyl. Jak najbardziej był czas. Na Ogólnie jaki wyglądało sport? to w ten O, tak. sposób, że sami sobie budowaliśmy, że tak powiem, gym. Na pierwszej misji w Gazni już, jak byłem, to nie mieliśmy materaców, żeby robić sobie MMA. Spotkaliśmy Amerykanów, którzy mieli materace. Poszliśmy do nich, zapytaliśmy się, czy możemy pożyczyć od nich, bo budujemy sobie jakąś bazę do treningu, gym. Więc oni dali nam, ale powiedzieli, że muszą przyjść, zobaczyć, jak to będzie wyglądało, kto tam jest w ogóle instruktorem. Więc powiedzieliśmy, że zbudujemy. Z palet na lotnisku od pilotów zdobyliśmy 8-10 palet i zbudowaliśmy sobie gym na tym, ładnie materacami obłożyliśmy to, zabezpieczyliśmy. I Amerykanie się okazało, że byli z teamu Randiego Coutura. Zawodnicy mówią, że duże pieniądze płacą w Stanach za te treningi. Przyszli nas, sprawdzili i się okazało, że współpraca się tak ładnie nawiązała, że potem zbudowaliśmy drugi gym u nich już, łącznie z tym, że ściągnęli wszystko, co było możliwe i dostępne w Stanach do treningów. Młoty, opony, wybudowaliśmy bardzo wysoki masz, na którym spinaliśmy się po linie. Z kontenerów zbudowaliśmy a la ring. Oni pościągali różnego rodzaju rękawice, sprzęt do treningów, pełne zabezpieczenie, ponieważ Amerykanie mają różne systemy walki. Tak, więc oni nie tylko boks, kickboxing. Od wielu lat brazylijskie jiu-jitsu w amerykańskim Marines. Połączyli z boksem tajskim i kalaki, żeby mieć jakąś uniwersalność w systemach, żeby nie rozwijać się tylko w jednej dziedzinie, tak, bo nigdy nie wiadomo, co nas czeka. Puwalu, czy to były tylko sporty walki w bazie, czy jeszcze inne dyscypliny? No, jeszcze były inne. W ogóle sport jest bardzo ważny na misji, przynajmniej z dwóch powodów. Pierwsza sprawa, to trzeba utrzymywać tą sprawność i wytrzymałość, a druga po prostu, żeby trochę spuścić powietrze po tak zwanych robotach, prawda? Żeby troszeczkę zapomnieć albo przelać to zupełnie w inną stronę. Dlatego sport jest bardzo ważny. Ja jeszcze pamiętam, jak byliśmy z Motylem w Kandaharze, to razem boksowaliśmy. Później jak już byłem w Gazni, to już byłem jakby wtedy w innym troszeczkę teamie, ale tam też biegaliśmy bardzo dużo, trenowaliśmy. To były jakieś elementy crossfitowe, takie rzeczy. To mam nadzieję, że zawsze te zwycięskie boje, niezależnie od dyscypliny, były na korzyść polskiej jednostki GROM. Tego się trzymamy i gorąco w to wierzymy. A my też wiemy, że tak było, bo rozmawialiśmy wczoraj jeszcze z kilkoma żołnierzami, z kilkoma operatorami, że tak właśnie było choćby w meczach piłki nożnej. W końcu GROM był szkolony po to, żeby zwyciężać. I jak myślę, Państwo się przekonaliście w tym kolejnym, 4. panelu. Właśnie tak było. Za niego dziękujemy w panelu 5, między innymi właśnie o tym mistrzowskim szkoleniu.